Ujawniamy ukryte motywy. Odsłaniamy fakty, teorie i tajemnice. Od odcisków palców po nagrania z kamer. Zbrodnie zapomniane przez czas, ale nie przez nas. Kryminalne opowieści zabiorą cię w mroczną podróż w głąb ludzkiego umysłu, gdzie rodzi się zbrodnia. Andy Polański zaprasza. Ostrzeżenie. Ten materiał zawiera opis prawdziwych wydarzeń kryminalnych. Został przygotowany w celu dokumentowania i analizy ludzkich zachowań oraz ukazania skali popełnionych zbrodni. Opisy drastycznych zdarzeń przedstawiono wyłącznie w kontekście faktów, bez zamierzonego epatowania przemocą i bez treści sensacyjnych. Celem jest zrozumienie, a nie szokowanie. Wszystkie informacje oparte są na publicznie dostępnych źródłach, a sposób ich prezentacji ma charakter edukacyjny i dokumentalny. Materiał przeznaczony jest dla odpowiedzialnych odbiorców. Jeżeli jesteś osobą szczególnie wrażliwą na temat przemocy lub ludzkiego cierpienia, rozważ, czy chcesz wysłuchać tego odcinka. Jeśli doświadczasz przemocy, poczucia zagrożenia lub innego rodzaju trudności, proszę zwróć się o pomoc do odpowiednich instytucji lub służb w miejscu swojego zamieszkania. Osiemnastoletni Zeb Quinn zaczął pracować dorywczo w sklepie Walmart przy Hendersonville Road w Asheville w Karolinie Północnej, aby dorobić jeszcze w czasie liceum. Tak bardzo lubił tę pracę, że został tam również po ukończeniu szkoły. Zeb miał zaburzenie uczenia się, które sprawiały mu kłopoty w trakcie edukacji, a odnalezienie się w grupie zawsze przychodziło mu z trudnością. W Walmart jednak jego życzliwość, pracowitość i niezawodność sprawiły, że szybko stał się lubiany wśród współpracowników. W dziale elektroniki wyrobił sobie opinię wartościowego, solidnego członka zespołu. W dni, kiedy nie miał zmiany, często wpadał do sklepu, by przynieść kolegom śniadanie. Jego mama żartowała, że spędza w Walmart więcej czasu niż w domu. Przez 2,5 roku, odkąd tam pracował, nie zdarzyło mu się ani razu zadzwonić, by zgłosić chorobę. Jego przełożona Patty Andrick darzyła 18-latka szczególną sympatią. Pomimo różnicy wieku świetnie się dogadywali. Każdego ranka Zeb dzwonił do Patty do pracy, żeby chwilę porozmawiać i upewnić się, że wykonał wszystko, czego od niego potrzebowała. Dlatego kobieta była wyraźnie zaskoczona, kiedy w poniedziałek 3 stycznia 2000 roku odebrała telefon od matki Zeba, Denise, pytającej, czy przypadkiem nie wie, gdzie jest jej syn. Denise powiedziała, że Zeb nie wrócił do domu po swojej zmianie poprzedniego wieczoru i zaczyna się o niego martwić. Patty nie miała z nim żadnego kontaktu od chwili, gdy zakończył zmianę i wyszedł z pracy około godziny 21. Obiecała więc Denise, że jeśli tylko czegokolwiek się dowie, od razu do niej zadzwoni. Następnego dnia, we wtorek, 4 stycznia, Zeb był wyznaczony na popołudniową zmianę. Jego bliscy mieli nadzieję, że pojawi się cały i zdrowy z rozsądnym wytłumaczeniem swojej nagłej nieobecności. Około godziny 14 Patty Hendrick pracowała w dziale elektroniki, gdy zadzwonił telefon. Cześć, tu Zeb. Dzisiaj nie przyjdę, powiedział dzwoniący. Patty doskonale znała głos Zeba, nie miała pojęcia, kto był po drugiej stronie, ale była pewna jednego. To nie był Zeb Quinn. Denise Quinn była ze swoim synem niezwykle związana. Opisywała go czasem pieszczotliwie jako mamin synka, ale zawsze z dumą. Po ukończeniu szkoły Zeb sam zdecydował, że chce nadal mieszkać z matką, tylko we dwoje. Jego rodzice rozwiedli się, gdy był małym dzieckiem, a starsza siostra niedawno wyszła za mąż i wyprowadziła się z domu. Zeb nie miał wielu bliskich znajomych w swoim wieku, natomiast z matką dzielił wszystko – troski, codzienność i osobiste sprawy. Dlatego, kiedy nie wrócił do domu po pracy w niedzielę 2 stycznia 2000 roku, Denise natychmiast poczuła narastający niepokój. Jej syn zawsze wracał prosto do domu, a jeśli zdarzało się inaczej, informował ją, mówiąc, gdzie jest i co robi. Denise próbowała uspokajać samą siebie, że Zeb zapewne tylko gdzieś się zatrzymał, może poszedł pograć w bilard, nową pasję, którą niedawno odkrył. Jego ojciec, właściciel baru po drugiej stronie miasta, podarował mu ostatnio własną, profesjonalną kulę bilardową, a Zeb był zachwycony możliwością jej użycia.
Nie miał telefonu komórkowego, ale nosił przy sobie pager, popularne wówczas urządzenie do komunikacji. Połączenia wysłane na pager pozostawiały krótką cyfrową wiadomość, zwykle w formie numeru telefonu, sygnalizując, że ktoś próbuje się skontaktować. Przez kolejne godziny Denise kilkakrotnie wysyłała do syna sygnał ze swojego telefonu. Zeb nie odpowiadał. Po nocy pełnej niespokojnego snu spędziła cały poniedziałek na obdzwonieniu znajomych i krewnych. Nikt nie widział Zeba, nikt nie wiedział, gdzie mógł się podziać. Gdy wieczorem nadal się nie odezwał, Denise skontaktowała się z policją, aby zgłosić jego zaginięcie. Ponieważ Zeb miał już 18 lat, funkcjonariusze uznali, że ma prawo samodzielnie decydować, gdzie przebywa. Zapewniali Denise, że prawdopodobnie po prostu wyszedł, jak to nastoletni chłopcy mają w zwyczaju i wkrótce wróci. Kiedy jednak nadzorczyni Zeba, Patty Andrick, odebrała we wtorkowe popołudnie telefon od nieznanego mężczyzny podającego się za Zeba, natychmiast nabrała podejrzeń. Zaczęła zadawać mu pytania związane z pracą, takie, na które odpowiedzi znałby tylko on. Rozmówca jąkał się, nie potrafił odpowiedzieć, po czym nagle się rozłączył. Patty bez wahania wybrała numer funkcji Star 69 usługi, która automatycznie oddzwania na ostatni numer przychodzący. Po chwili odezwała się kobieta. Volvo Construction Equipment, w czym mogę pomóc? Zeb Quinn nie miał żadnych powiązań z zakładem Volvo, ale jeden z jego kolegów z Walmart owszem. 22-letni Robert Owens, który używał swojego drugiego imienia Jason, pracował na pół etatu w obu miejscach. Współpracownicy widzieli, jak Zeb i Jason rozmawiają ze sobą tuż przed tym, gdy Zeb odbił kartę i zakończył zmianę w wieczór swojego zaginięcia. Zeb szukał wtedy nowego samochodu. Jason twierdził, że zna egzemplarz, który mógłby go zainteresować. Po informacji o tajemniczym telefonie do Patty Andrick policjanci postanowili porozmawiać z Jasonem Owensem. Mężczyzna zeznał, że po zakończeniu niedzielnej zmiany spotkali się z Zebem na parkingu przed Walmart. Auto, o którym Jason wspominał, to Mitsubishi Eclipse, stojące przy Leicester Highway około 15 mil na północ. Jason zaoferował, że pojedzie przodem i pokaże Zebowi, gdzie dokładnie stoi auto. Zeb się zgodził, wsiadł do swojego jasno-niebieskiego samochodu Mazdy Prestige i ruszył za pick-upem Jasona. Po drodze zrobili krótki postój na stacji paliw przy Hendersonville Road, by kupić coś do picia. Według relacji Jasona kilka minut później Zeb zaczął mrugać światłami. Jason uznał to za sygnał, by się zatrzymać. Zjechał więc na pobocze, tuż za rogiem od pobliskiej szkoły średniej. Zeb podjechał za Jasonem i powiedział, że właśnie otrzymał sygnał na pager i musi wykonać pilny telefon. Zapytał Jasona, czy ma przy sobie telefon komórkowy, którego mógłby użyć. Jason nie miał. Zeb stwierdził więc, że poszuka budki telefonicznej i zaraz wróci. Według Jasona czekał na niego około 10 minut, aż w końcu Mazda Zeba znów pojawiła się na horyzoncie. Było wówczas około 21:30. Gdy Zeb podjechał i zatrzymał się za pick-upem Jasona, uderzył lekko w tył jego samochodu. Jason twierdził, że chłopak był roztrzęsiony, wyraźnie pod presją czasu. Zeb przepraszał i oferował pokrycie ewentualnych szkód, ale powiedział, że musi natychmiast odwołać ich wspólne plany. Właśnie dostał kolejny sygnał na pager i musiał od razu jechać. Jason patrzył, jak jasno-niebieska Mazda znika w mroku. Twierdził, że nie miał pojęcia, iż Zeb po tym spotkaniu nigdy nie wrócił do domu. Poza pracą zdarzało im się wspólnie grać w bilard albo jeździć na ryby, ale nie byli bliskimi przyjaciółmi. Jason przyznał, że dlatego nie wzbudziło to w nim niepokoju, kiedy następnego dnia we wtorek rano Zeb zadzwonił do niego, prosząc, aby zadzwonił do Walmartu i zgłosił chorobowe w jego imieniu. Policja zdobyła nagranie z monitoringu stacji benzynowej przy Hendersonville Road z niedzieli 2 stycznia z godziny 21:14. Kamery uchwyciły, jak Jason Owens wchodzi do sklepu. Kilkanaście sekund później za nim pojawia się Zeb Quinn. Obaj kupują napoje i wychodzą tym samym wyjściem. 2 minuty później na nagraniu widać ich samochody jadące w kierunku szkoły średniej, dokładnie tak jak opisał to Jason. Dla policji historia Jasona wydawała się potwierdzać, że Zeb prawdopodobnie oddalił się z własnej woli i wkrótce sam się odnajdzie. Jego matka Denise chciała w to wierzyć, ale czuła, że coś jest nie tak.
Zeb nigdy nie zniknąłby bez słowa, a tym bardziej nie zabrałby ze sobą tak niewielu rzeczy. Wyszedł z Walmartu w roboczym uniformie, bez kurtki, bez ubrań na zmianę, a był styczeń, jeden z najzimniejszych miesięcy w Karolinie Północnej. Zeb nosił szkła kontaktowe, ale roztwór pielęgnacyjny zostawił w domu. Denise wiedziała, że nie ma możliwości, aby syn uciekł na dobre, a tym bardziej odebrał sobie życie. To był szczęśliwy, pełen planów młody mężczyzna. Niedawno kupił nowy odtwarzacz DVD i zestaw telewizji satelitarnej. Nie mógł się doczekać, aż je podłączy. Uczęszczał też na zajęcia do lokalnego koledżu oraz należał do programu Officer Training Corps. Choć bardzo lubił pracę w Walmart, jego marzeniem było wstąpić w przyszłości do wojska jako oficer w korpusie. Jason Owens powiedział policji, że Zeb nie zdradził, kto wysłał mu tak pilne wiadomości na pager. Jednak osoby dobrze znające Zeba miały swoje podejrzenia. Partner Denise, Costa, prowadził w Asheville restaurację typu diner o nazwie Costa's Kitchen. Zeb był tam częstym gościem, wpadał po swoje ulubione danie – kurczaka w chrupiącej panierce. W grudniu 1999 roku, zaledwie kilka tygodni przed zaginięciem, Zeb poznał tam młodą kobietę o imieniu Misty Taylor. Matka Misty pracowała w restauracji razem z ciotką Zeba. Między Zebem a Misty szybko nawiązała się nić sympatii. Stali się bliskimi znajomymi, choć każdy, kto znał Zeba, wiedział, że jego uczucia sięgają znacznie dalej. O 19-letniej Misty potrafił mówić bez końca, każdemu, kto tylko chciał go słuchać. Spędzali coraz więcej czasu razem, grali w bilard, chodzili po centrach handlowych. Problem polegał na tym, że Misty była w stałym związku z mężczyzną o imieniu Wesley Smith. Para wychowywała wspólne dziecko. Rodzina i znajomi Zeba próbowali namówić go, by zakończył tę znajomość. Zeb jednak nie słuchał. Misty miała zwierzyć mu się, że Wesley jest chorobliwie zazdrosny i bywa wobec niej agresywny. Zeb uznał więc, że musi jej pomóc wyrwać się z tego związku. Pod koniec grudnia niektórzy współpracownicy zauważyli, że Zeb jest podenerwowany. Wesley dowiedział się o przyjaźni tej dwójki i bardzo mu się to nie spodobało. Ponoć rozeszła się nawet pogłoska, że Wesley i jego koledzy ostrzegali Zeba, aby trzymał się z daleka. Mimo to Zeb i Misty nadal mieli kontakt ze sobą. Ale Wesley Smith szybko dowiedział się także o tym. Według jednego ze współpracowników Zeba w dniu swojego zaginięcia chłopak miał wspomnieć, że ktoś zagroził mu śmiercią. Gdy Zeb po raz pierwszy nie wrócił do domu, Misty Taylor była jedną z pierwszych osób, do których zadzwoniła jego matka. Misty powiedziała, że nie miała z nim kontaktu i nie wie, gdzie może przebywać. Według jej relacji w noc zniknięcia Zeba ona i jej chłopak Wesley jedli kolację w domu jej matki, alibi, które bliscy Zeba uznali za potwierdzone. Pojawiło się więc kluczowe pytanie, jeśli to nie Misty wysyłała pilne wiadomości na pager Zeba, to kto? Mijały kolejne dni bez żadnego znaku życia. Lokalna prasa zaczęła publikować apele o pomoc, zachęcając wszystkich, którzy mogli coś wiedzieć, do zgłaszania się na policję. Mieszkańców poproszono, by zwracali uwagę na 18-letniego opisywanego jako mierzącego 5 stóp i 9 cali wzrostu, czyli około 1,78 m, ważącego około 165 funtów, o szaro-niebieskich oczach i krótkich brązowych włosach. Poruszał się jasno-niebieską Mazdą Prestige z rocznika 1990. Choć policja wciąż podkreślała, że zaginięcie Zeba nie jest uznawane za podejrzane, Denise Quinn z każdym dniem była coraz bardziej przerażona. Wiedziała przynajmniej jedno, gdziekolwiek jej syn przebywa, był bez kurtki. W styczniowym chłodzie Karoliny Północnej to mogło oznaczać realne zagrożenie. W rozmowie z gazetą mówiła: chcę tylko wiedzieć, że z moim synem wszystko w porządku. To jest bardzo dziwne, za dziwne. Dziwność sprawy pogłębiła się, kiedy policja wzięła pod lupę Jasona Owensa i odkryła, że w poniedziałek 3 stycznia rano zadzwonił do przełożonego z zakładu Volvo Construction Equipment, by powiedzieć, że nie może przyjść do pracy. Twierdził, że miał wypadek samochodowy i otrzymuje pomoc medyczną w ośrodku nagłej opieki przy Hendersonville Road.
Dokumentacja potwierdziła, że Jason Owens zgłosił się tam o 9:40 rano, zaledwie 12 godzin po tym, jak Zeb Quinn był widziany po raz ostatni. Został opatrzony z powodu rany głowy i złamanych żeber, obrażeń niezgodnych z lekkim uderzeniem, do którego doszło, gdy Mazda Zeba najechała na jego pick-up poprzedniego wieczoru. Jason powiedział policji, że to zupełnie inne zdarzenie. Twierdził, że kilka godzin po tym, jak widział Zeba po raz ostatni, przejeżdżał obok restauracji Waffle House i o świcie miał zderzyć się z innym samochodem. Funkcjonariusze sprawdzili dokumenty, nie zgłoszono żadnego wypadku w powiecie o takiej godzinie i w tej lokalizacji. Dodatkowo wątpliwości budziły same obrażenia Jasona, które nie wyglądały na typowe skutki kolizji drogowej. Po złożeniu pierwszego zeznania Jason Owens odmówił dalszej współpracy z policją. Mimo że jego zachowanie wzbudzało coraz większe podejrzenia, wciąż nie było żadnego dowodu łączącego go ze zniknięciem Zeba. A nawet w świetle oficjalnych informacji brak było pewności, czy Zeb w ogóle padł ofiarą przestępstwa. Jego nieobecność była jednak dla bliskich przytłaczająca, coraz bardziej trudna do zniesienia. Denise Quinn nie potrafiła zignorować pustego fotela, w którym Zeb zwykle odpoczywał ze swoim psem Samem. Teraz stał tam pusty mebel, a ciche popiskiwanie Sama bezustannie przypominało jej o tym, że Zeb zniknął. 16 stycznia 2000 roku, dokładnie 2 tygodnie od chwili, gdy widziano go po raz ostatni, Denise otrzymała telefon. Pracowała w Mission Hospital przy McDowell Street w centrum Asheville. Młodsza współpracownica, która chodziła z Zebem do tej samej szkoły średniej i śledziła doniesienia o zaginięciu, właśnie przechodziła obok restauracji Little Pig Barbecue, tuż obok szpitalnego parkingu. Zauważyła tam zaparkowaną jasno-niebieską Mazdę i zadzwoniła do Denise, upewniając się, że to może być samochód jej syna. Denise natychmiast pobiegła na parking przy Little Pigs i rzeczywiście to była Mazda Zeba, ale jego samego nigdzie nie było. Już pierwszy rzut oka powiedział Denise, że coś jest nie tak. Reflektory były włączone, a tylne okno uchylone. Na szybie ktoś naszkicował dużą parę ust z wykrzyknikami po obu stronach, prawdopodobnie różową szminką. Kiedy policjanci otworzyli drzwi, w środku znaleźli coś zupełnie nieoczekiwanego. Czarnego szczeniaka, mieszańca labradora. Miał około 3 miesięcy i był zupełnie zdrowy. Jego obecność jednak nie miała żadnego sensu. Zeb nie wspominał, że chce kupić drugiego psa. W samochodzie znajdowały się również plastikowe butelki po napojach, hotelowa kartklucz oraz męska kurtka. Rzeczy, które Denise potwierdziła, że nie należały do jej syna. Te przedmioty nie dawały odpowiedzi na żadne pytanie. Najbliższy Zeba zastanawiali się, czy mógł celowo zostawić jakiś sygnał, próbując w ten sposób przekazać rodzinie wiadomość. Jego babcia spekulowała, że narysowane usta to symbol pocałunków, a szczeniak może być znakiem, że Zeb żyje i chce ich uspokoić. Inni twierdzili, że pies został podrzucony po to, żeby samochód łatwiej rzucił się w oczy. Nawet jeśli ktoś nie zauważyłby podrzuconego auta, szczekanie małego psa z pewnością zwróciłoby uwagę. Miejsce znalezienia pojazdu również rodziło pytania. Siostra Zeba, Brandy, także pracowała w Mission Hospital. Oboje byli ze sobą bardzo blisko. Zeb często dzwonił do niej do domu, który dzieliła z mężem i małą córką, tylko po to, by powiedzieć jej, że ją kocha. Niektórzy zastanawiali się, czy Zeb celowo zostawił samochód właśnie tutaj, licząc, że rodzina go bardzo szybko odnajdzie. Denise jednak wątpiła w to. Zarówno ona, jak i Brandy korzystały zwykle z wejścia po przeciwnej stronie szpitala. Gdyby Zeb chciał, aby znalazły samochód, Denise była przekonana, że zostawiłby go w bardziej oczywistym miejscu. Podczas oględzin funkcjonariusze zauważyli również, że fotel kierowcy został przesunięty bardzo blisko kierownicy. Zeb miał 1,78 m wzrostu i zawsze odsuwał fotel dużo dalej. W takiej pozycji nie mógłby prowadzić samochodu w komfortowy sposób. Zatem osoba, która przywiozła Mazdę na ten parking, nie mogła być Zebem Quinnem. Odnalezienie samochodu było przełomem, ale nowe tropy przyniosły więcej pytań niż odpowiedzi. Hotelowa karta klucz była zwykłą białą kartą, bez nazwy obiektu, numeru pokoju czy logo. Policjanci skontaktowali się z wieloma hotelami, lecz żaden nie rozpoznał jej jako własnej.
Nie udało się również ustalić pochodzenia szczeniaka. Co więcej, wciąż nie było pewności, czy rysunek na szybie został wykonany szminką. Jeden z detektywów powiedział stacji ABC 13 News, że mógł to być także marker, kredka lub farba. Pracownicy Little Pig twierdzili, że Mazda nie stała tam poprzedniego wieczoru. To w połączeniu z dobrym stanem szczeniaka sugerowało, że samochód został podrzucony zaledwie kilka godzin przed odkryciem. Nie znaleziono ani jednego dowodu wskazującego na udział osób trzecich w przestępstwie, ale też nie było niczego, co sugerowałoby, że Zeb dobrowolnie uciekł. Kapitan policji w Asheville mówił dziennikarzom, że nie potrafią ocenić, czy odnalezienie samochodu to dobry czy zły znak. W rozmowie z gazetą stwierdził: trudno powiedzieć, co to oznacza. Jeśli ktoś widział ten samochód gdziekolwiek indziej, proszę dać nam znać. Następnego dnia zgłosiła się para, która kilka dni przed odnalezieniem auta widziała kobietę prowadzącą jasno-niebieską Mazdę w centrum Asheville. Kobieta miała około 25, może 30 lat i falujące, jasno-brązowe włosy. Para zgodziła się pomóc w stworzeniu portretu pamięciowego. Kiedy policjanci zobaczyli szkic, nie mogli nie zauważyć podobieństwa do Misty Taylor. Misty została ponownie przesłuchana. Zaprzeczyła, że prowadziła samochód Zeba i utrzymywała, że nie ma żadnej wiedzy o jego losie. Jej alibi było mocne, a brak jakichkolwiek dowodów sprawił, że policja natrafiła na kolejny mur. Rodzina Zeba zatrudniła więc prywatnego detektywa, lecz i on był zaskoczony pojawieniem się Mazdy w tak publicznym miejscu. W rozmowie ze Spin Magazine powiedział: to przeczy wszelkim zasadom logiki kryminalnej, to czysty zdrowy rozsądek. Nikt nie jeździ autem, którego szuka 1000 policjantów i 70 000 mieszkańców. Zagadkowe odnalezienie Mazdy zwiększyło zainteresowanie mediów, a wraz z nim policja zaczęła otrzymywać coraz więcej zgłoszeń. Sprawdzano każde, ale żadne nie okazało się przełomem. Współpracownicy Zeba z Walmart zjednoczyli się, przypinając do uniformów żółte wstążki, symbol nadziei na jego bezpieczny powrót. Przy wejściu do sklepu ustawiono plakat ze zdjęciem Zeba i opisem jego ostatnich znanych ruchów, prosząc klientów o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w odnalezieniu chłopaka. Pracownicy Walmartu poszli jeszcze o krok dalej. Otworzyli specjalne konto, aby pomóc Dennis Quinn w finansowaniu prywatnego śledztwa i zachęcali klientów sklepu do wpłacania datków. Ojciec Zeba, Jerry Quinn, także nie tracił nadziei, że jego syn wciąż żyje. Choć w dzieciństwie Zeb rzadko spędzał z nim czas, ostatnio zaczęli odbudowywać swoje relacje. Jerry był pewien, że Zeb odezwie się do niego w dniu jego urodzin. Spędził cały dzień przy telefonie. Data minęła, ale Zeb się nie pojawił ani nie zadzwonił. Im dłużej trwało zaginięcie, tym szybciej rozkręcała się miejscowa karuzela plotek. Mieszkańcy zaczęli spekulować o najbardziej fantastycznych teoriach. Żadna nie miała pokrycia w faktach. Prywatny detektyw zatrudniony przez rodzinę Quinn powiedział dziennikarzowi: sprawdziłem wszystko, co tylko mogłem. Gangi, okultyzm, narkotyki, dewiacyjne zachowania seksualne i nie potrafię wymyślić żadnego sensownego wyjaśnienia dla tych ust narysowanych na tylnej szybie samochodu. Minęło trochę czasu, zanim policja uzyskała dostęp do danych z pagera Zeba. Gdy przeanalizowano informacje z nocy jego zaginięcia, wyglądało na to, że Jason Owens mówił prawdę. Zeb faktycznie otrzymał sygnał kilka minut po tym, jak obaj odjechali ze stacji benzynowej. Numer, który go wywoływał, prowadził do mieszkania Ayana Rastik, ciotki Zeba ze strony ojca. Policjanci natychmiast udali się z nią porozmawiać. Ayana stanowczo zaprzeczyła, aby kiedykolwiek wysyłała Zebowi wiadomość. Twierdziła, że w ogóle nie było jej w domu. Wieczór spędzała u swojej przyjaciółki Tamary Taylor. Obie kobiety pracowały razem w Costa Kitchen, restauracji należącej do partnera Denise. Co ciekawe, policjanci znali już ten trop. To właśnie w domu Tamary, matki Misty Taylor, Misty i jej chłopak Wesley Smith mieli spędzić wieczór w dniu zaginięcia Zeba. Było to alibi, które uznano za pewne i niepodważalne. Pozostawał jednak problem. Ayana Rastik mieszkała sama i twierdziła, że nikt poza nią nie ma klucza do mieszkania. Jak więc możliwe było, że sygnał na pager Zeba pochodził z jej telefonu?
Ayana powiedziała policjantom, że kiedy wróciła z kolacji u Tamary, miała wrażenie, że ktoś włamał się do jej mieszkania. Nic nie zginęło, ale różne przedmioty były porozrzucane, a aparat telefoniczny leżał w innym miejscu niż zwykle. Policja przeanalizowała teraz bilingi telefonu Ayany Rustic i odkryła, że 3 minuty po tym, jak Zeb Quinn otrzymał sygnał na pager z jej numeru, ktoś zadzwonił na numer jej mieszkania. Po sprawdzeniu okazało się, że połączenie pochodziło z domu brata Ayany, Jerry'ego Quinna, ojca Zeba. Jerry stanowczo zaprzeczył, jakoby dzwonił tego wieczoru do siostry. Podobnie jak Ayana twierdził, że nie było go wtedy w domu. Jerry prowadził bar w dzielnicy Biltmore Village w Asheville i w noc zaginięcia pracował za barem. Powiedział gazecie: nie wykonywałem żadnego telefonu, nie mam pojęcia, kto mógł to zrobić. Śledczy rozważali, czy to sam Zeb mógł zadzwonić do mieszkania Ayany z domu ojca. Problem w tym, że Jerry mieszkał około 7 mil na północ od miejsca przy Longshore Road, gdzie Jason Owens twierdził, że Zeb go zostawił, aby oddzwonić na pilny sygnał. Połączenie do mieszkania Ayany wykonano 3 minuty po otrzymaniu sygnału na pager. To fizycznie nie dawało Zebowi czasu, by dojechać do domu ojca i zadzwonić stamtąd. Nie miałoby to też sensu, skoro w okolicy było wiele budek telefonicznych. Bilingi Ayany Rustic ujawniły również, że w kolejnych dniach po zaginięciu Zeba z jej mieszkania wykonywano kilka połączeń w godzinach, kiedy według niej nikogo tam nie było. Jednego z tych dni wróciła do domu i zobaczyła, że obraz spadł ze ściany i rozbił się na kawałki. Ayana została poddana badaniu wariografem, które zdała i zaliczyła pozytywnie. Poza tajemniczym sygnałem wysłanym na pager Zeba nic nie łączyło jej bezpośrednio ze sprawą. Mimo to dla niektórych pozostawała osobą, która wie więcej niż mówi. Krążyły niepotwierdzone plotki, że mogła pomagać ukrywać siostrzeńca. Jerry Quinn powiedział w gazecie, że w gniewie zagroził swojej siostrze. Jeśli się dowiem, że coś ukrywasz, przysięgam na Boga, że cię okaleczę na całe życie. Za każdym razem, kiedy będziesz wstawać i kusztykać, pomyślisz o mnie. Jesteś moją rodziną, ale on jest moim dzieckiem. Ayana była zdruzgotana i zarzekała się, że nic nie wie. Mimo to Jerry przyznał w rozmowie z gazetą, że coś w niej budzi w nim dziwne uczucie. Ayana Rustic przeprowadziła się do innego stanu. W rozmowie z gazetą powiedziała, że nie ma pojęcia, co stało się z Zebem Quinnem. Nigdy nie mogłabym zrobić mu krzywdy, nawet nie tknęłabym jednego włosa na jego głowie. Kocham go tak jak wszyscy. Chcę tylko wiedzieć, co się z nim stało. Kiedy Zeb Quinn był zaginiony już od 7 miesięcy, policja sprawdziła około 150 różnych tropów. Wzięła na poważnie nawet 2 zgłoszenia od lokalnych kobiet twierdzących, że miały wizję. W tych obrazach Zeb był martwy i zakopany. Jedna z nich utrzymywała, że narzędzie zbrodni wrzucono do jeziora Lake Julian w pobliżu Longshore Road i zabrała policjantów na bezowocne poszukiwania. Denise Quinn robiła wszystko, co w jej mocy, by odnaleźć syna. Rozdawała ulotki z informacją o zaginionym, rozmawiała z dziennikarzami, wypatrywała jego twarzy w tłumach. Mieszkańcy miasta codziennie mijali przy głównej drodze billboard, za który zapłaciła z napisem: Zeb, tak wiele osób cię kocha i za tobą tęskni, kochanie. Gdzie jesteś? Tak bardzo za tobą tęsknię, kochająca mama. Ponieważ nie pojawiło się ani jedno potwierdzone zgłoszenie Zeba, a ani konto bankowe, ani numer ubezpieczenia społecznego nie zostały ani razu użyte, śledczy doszli do wniosku, że najbardziej prawdopodobny jest scenariusz zabójstwa. Jeśli tak, byli przekonani, że sprawca nie działał sam. Jeden z rzeczników policji powiedział: już sam mechanizm pozbawienia kogoś życia i pozbycia się ciała sugeruje udział więcej niż jednej osoby. Choć dopuszczali możliwość, że Zeb wciąż żyje, nie znaleźli żadnego racjonalnego powodu, by uznać, że odszedł dobrowolnie. Rodzina Quinnów rozważała, czy Zeb mógł wplątać się w bójkę, która wymknęła się spod kontroli. Bywał naiwny i mógł trafić w sytuację, z której nie wiedział, jak się wycofać. Denise Quinn powiedziała gazecie: jestem wściekła na ludzi tutaj, którzy coś wiedzą, ale milczą. Muszę tylko wiedzieć, czy on żyje, czy nie. Muszę wiedzieć, czy mam go opłakiwać, czy życzyć mu szczęścia. Gdyby ktoś, choćby anonimowo, napisał do nas list albo powiedział, gdzie jest jego grób,
Chce tylko znaleźć spokój. Jeden z detektywów powiedział następnej gazecie, że to niezwykle frustrujące. Człowiek współczuje rodzicom i chciałby dać im odpowiedź. Czasem jednak trafia się sprawa, na którą tych odpowiedzi po prostu nie ma. Pierwsza rocznica zaginięcia Zeba Queena minęła, a wyznaczona nagroda w wysokości $15,000 pozostała nieodebrana. Zeb opuścił Boże Narodzenie, swoje ulubione święto oraz narodziny drugiej siostrzenicy, co tylko wzmocniło przekonanie, że prawdopodobnie nie żyje. W tym czasie Denise Queen zaręczyła się ze swoim partnerem Costa i łamało jej serce, że Zeb nie poprowadził jej do ołtarza. Nie miała wątpliwości, że ktoś w mieście wie więcej niż mówi. Powiedziała gazecie: ktoś miał jego samochód i choćby z tego powodu wie przynajmniej skąd go wziął. Nawet jeśli go tylko znalazł porzucony, to wie gdzie stał, a to może być ta jedna rzecz, która wszystko w tej sprawie zmieni. Ojciec Zeba, Jerry Queen, obwiniał o brak postępów niekompetencję policji. Departament policji w Asheville był niewielki, a funkcjonariuszom brakowało doświadczenia i zasobów potrzebnych przy sprawie o takiej skali. Choć miejscowe plotki wciąż wskazywały na Misty i Wesleya, wielu mieszkańców uważało, że jest jeden jeszcze bardziej oczywisty podejrzany – Jason Owens. Był wszak ostatnią osobą, która widziała Zeba, a fakt, że zadzwonił do Walmartu podszywając się pod niego, budzi powszechną nieufność. Jason Owens nadal odmawiał współpracy z policją. Publicznie wypowiedział się tylko raz, mówiąc w gazecie: znalazłem się całkowicie w złym miejscu i w złym czasie. Gdyby choć jedna rzecz wydarzyła się inaczej, nie byłbym w środku tego wszystkiego. Ale jestem i będę, dopóki to się nie wyjaśni. Lokalni mieszkańcy nie byli jedynymi, którzy podejrzewali Jasona. Policjanci również nie potrafili pozbyć się wrażenia, że ma jakiś udział w zaginięciu Zeba. W trakcie śledztwa pojawiły się interesujące informacje opisane dokładniej w dokumencie A Good Kid. Z akt policyjnych wynikało, że w poranek po zaginięciu Zeba matka Jasona zadzwoniła na biuro szeryfa hrabstwa. O 7 rano zgłosiła, że jej syn Jason nie wrócił na noc do domu i że bardzo się o niego martwi. Łącząc wszystkie te fakty, policja uznała, że ma dość, by wykazać tak zwaną uzasadnioną podstawę podejrzeń. W lutym 2001 roku, 13 miesięcy po zaginięciu, sędzia wydał nakaz pobrania od Jasona próbek włosów, krwi oraz śliny. Funkcjonariusze nie mieli może materiału porównawczego, ale przynajmniej zabezpieczyli jego DNA na przyszłość. Do końca października 2002 roku minęły prawie 3 lata. W sprawie Zeba Queena nie nastąpił żaden przełom. We wczesnych godzinach porannych we wtorek 29 października oficer Diana Loveland z policji w Asheville jechała autostradą Interstate 240 z powrotem do komisariatu, gdy zauważyła pędzącego pick-upa. Uznała, że kierowca może być pijany, włączyła sygnały świetlne i wydała polecenie zatrzymania. Zamiast zwolnić, kierowca przyspieszył. Funkcjonariuszka ruszyła w pościg i wezwała wsparcie. Pick-up zjechał z autostrady na Longshore Road i nadal pędząc ponad 80 mil na godzinę pojechał dalej. W pewnym momencie kierowca uniósł broń i zaczął strzelać przez okno. Po chwili, przejeżdżając przez skrzyżowanie, uderzył w skrzynkę pocztową i dachował. Za kierownicą siedział nie kto inny jak 24-letni Jason Owens. Po przewiezieniu do szpitala spędził tam kilka dni, po czym usłyszał 9 zarzutów związanych z pościgiem, m.in. ucieczkę przed aresztowaniem i napaść na funkcjonariusza policji z użyciem broni palnej. Ostatecznie przyznał się do winy i został skazany na 8 miesięcy więzienia. Policja odmówiła komentarza, czy w trakcie dochodzenia po pościgu Jason Owens był ponownie przepytywany w sprawie Zeba Queena. Specjalista opieki zdrowotnej zalecił mu terapię z powodu nadużywania alkoholu. 2 miesiące później, w grudniu 2002 roku, kadeci z programu Officer Training Corps, do którego należał Zeb, zaskoczyli jego rodzinę uroczystością upamiętniającą jego osobę. Zbliżała się 3. rocznica zaginięcia i chcieli dać bliskim Zeba sygnał, że sprawa nie została zapomniana. Denise Queen z trudem powstrzymywała łzy, gdy wręczono jej zdjęcie syna w pamiątkowej księdze przygotowanej przez kadetów.
Z biegiem czasu śledczy konsultowali się z profilerami kryminalnymi, przeczesywali kolejne tereny z psami do poszukiwania zwłok i sprawdzali każdy zgłoszony ślad, jednak bez rezultatu. Rok 2007 oznaczał 7. rok trwania śledztwa. W kwietniu tego roku pojawiły się nowe informacje, które pozwoliły policji uzyskać nakaz przeszukania posesji Jasona Owensa. Mieszkał z żoną przy Owens Cove Road na odludnym, ślepym odcinku drogi Leicester, około 14 mil od centrum Asheville. W międzyczasie Jason systematycznie zbierał kolejne wyroki, m.in. za dystrybucję leków na receptę i posiadanie skradzionych przedmiotów. Policja nie ujawniła mediom, jakie dokładnie były nowe dowody, mówiąc jedynie: mamy nadzieję posunąć dochodzenie naprzód. Do pomocy wezwano organizację Necrosearch, non-profit wspierającą służby w odnajdywaniu ukrytych grobów i innych dowodów. Zespół użył zdjęć lotniczych i georadaru, by przeszukać rozległą, zalesioną posiadłość Jasona. Nic istotnego nie znaleziono. W ciągu kolejnych 2 lat policja rozpoczęła ponowną analizę sprawy od zera. Zebrano materiał DNA od Misty Taylor, Wesley Smitha, którzy od stycznia 2000 roku byli łącznie przesłuchiwani 9 razy. Funkcjonariusze podkreślali, że ani Misty, ani Wesley nie są traktowani jako podejrzani, a pobranie DNA to jedynie element kompleksowych działań. Nie ujawniono żadnych nowych odkryć, a w 10. rocznicę zaginięcia Zeba Queena w 2010 roku jego sprawa pozostała jedną z 23 nierozwiązanych spraw na liście Cold Case policji w Asheville. Policja ponownie zaapelowała o informacje, licząc, że po latach ktoś może zmienić zdanie. Zapłakana Denise Queen powiedziała Asheville Citizen Times: wszyscy jesteśmy w pewnym sensie zatrzymani w tamtym dniu, kiedy Zeb zniknął, bez najmniejszego pojęcia, co się z nim stało i gdzie są jego szczątki. To, że nie mamy absolutnie nic, to jest tortura. To nigdy nie znika. Denise napisała list otwarty do mieszkańców Asheville, którym apelowała: na razie, dopóki ktoś nie uświadomi sobie, że minęło stanowczo za dużo czasu i nie zgłosi informacji, która mogłaby nam pomóc, pozostaje nam tylko dzień po dniu czekać na wiadomość, że policja wreszcie znalazła przełom, ten, który odpowie na nasze modlitwy. Na początku 2015 roku minęło już 15 lat, a bliscy Zeba Queena wciąż nie mieli żadnych odpowiedzi. Mimo że sprawa pojawiła się w ogólnokrajowym programie telewizji Investigation Discovery, zaginięcie Zeba zaczynało funkcjonować niemal już jako lokalna legenda. Od czasu do czasu znów o tym dyskutowano, ludzie ciągle mieli swoje teorie, ale w dużej mierze sprawa zniknęła z codziennej świadomości mieszkańców. Jednym z nielicznych, którzy pamiętali o niej każdego dnia, był sierżant Chuck Sams. To on pełnił służbę w dniu, kiedy odnaleziono samochód Zeba. Chuck przygarnął szczeniaka znalezionego w środku pojazdu i nazwał ją Katie. Katie żyła później długo i szczęśliwie, ale zawsze pozostawała żywym symbolem zagadki, której nikt nie potrafił rozwiązać. Dla narzeczonych Christy Chauhan i J.D. Koda górzyste okolice Asheville w Karolinie Północnej wydawały się idealnym miejscem, by osiąść na stałe. Oboje spędzili wiele lat pracując w branży rozrywkowej i marzyli o spokojnym życiu bliżej natury. Byli podekscytowani myślą o rozpoczęciu nowego etapu i o założeniu rodziny. Poznali się za kulisami programu telewizyjnego. J.D. Code, którego prawdziwe imię brzmiało Joseph, pracował jako K-Grip, osoba odpowiedzialna na planie filmowym za całe nieelektryczne wyposażenie techniczne, konstrukcje pod kamerę, statywy, tory oraz wspomagające elementy sceniczne. Christy Chauhan pracowała jako profesjonalna kucharka, wykorzystująca umiejętności, które rozwijała już w dzieciństwie, gotując wraz z ojcem kuchnię kreolską i kajeńską w rodzinnej Luizjanie. Była również początkującą aktorką i okazjonalnie pracowała jako dublerka w scenach kaskaderskich. W 2012 roku Christy połączyła swoje dwie pasje, występując jako uczestniczka programu reality show Food Network Star. Choć odpadła już w pierwszym odcinku, jej miłość do gotowania tylko się wzmocniła.
Gdy Christie i J.D. zdecydowali się opuścić Los Angeles i przenieść się do Karoliny Północnej, kupując 36-akrową posiadłość przy Hookers Gap Road w Leicester, mieli wspólną wizję. Chcieli uprawiać na swojej ziemi warzywa i owoce, a następnie wykorzystać je do stworzenia własnej kawiarni. Na terenie posesji rosły już owocujące drzewa, co tylko dodawało przedsięwzięciu sensu. Przyjaciel J.T., cytowany przez People Magazine, powiedział: ta posiadłość sama w sobie nie była niczym wyjątkowym, ale J.T. potrafił uczynić wyjątkowym wszystko, czego tylko się dotknął. Christie i J.T. szybko odnaleźli się w lokalnej społeczności. Kilka miesięcy później wzięli ślub w pobliskim centrum społecznościowym niedaleko Asheville. Niebawem przekazali rodzinie radosną wiadomość: Christie była w ciąży. Gdy dowiedzieli się, że spodziewają się dziewczynki, wybrali dla niej imię Skyler. Dla młodego małżeństwa wszystko układało się idealnie, aż do niedzieli 15 marca 2015 roku. Tego dnia sąsiadka pary, Cecilia Owens, odebrała telefon. Dzwonił ojciec Christie z Mississippi. Był bardzo zaniepokojony, ponieważ Christie, będąca w 5. miesiącu ciąży, nie pojawiła się na zaplanowanej wizycie i nie dała żadnego znaku życia. Od dłuższego czasu nie mógł się z nią skontaktować. Cecilia Owens w przeszłości opiekowała się domem młodego małżeństwa i miała klucz do ich posesji. Ojciec Christie poprosił ją, by pojechała do domu i sprawdziła, czy wszystko jest w porządku. Gdy Cecilia wjechała na teren posiadłości, poczuła, że coś jest nie tak. Samochody Christie i J.T. stały zaparkowane na podjeździe. Zapukała do drzwi, ale nikt nie odpowiadał. W końcu weszła do środka. W domu były 2 psy pary, ale było jasne, że nikt się nimi od jakiegoś czasu nie zajmował. Christie zawsze utrzymywała dom w nienagannej czystości. Teraz w powietrzu unosił się ostry zapach. Psy wypróżniały się i oddawały mocz po całym pomieszczeniu. Cecilia wiedziała, że Christie nigdy nie zostawiłaby swoich psów samych. Traktowała je jak własne dzieci. Ojciec Christie natychmiast skontaktował się z biurem szeryfa hrabstwa. Wysłani na miejsce funkcjonariusze przyjechali, aby przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa domowników. Wstępne oględziny nie przyniosły żadnego śladu Christie ani J.T., lecz szybko zauważono wyraźne oznaki włamania. W domu brakowało kilku przedmiotów, ale portfele Christie i J.T. wciąż leżały na miejscu, co natychmiast wzbudziło poważne obawy o ich bezpieczeństwo. Na posesję zaczęli zjeżdżać się kolejni funkcjonariusze, jednak przeszukanie całej 30-akrowej działki obejmującej pagórki, doliny i gęsty leśny teren było zadaniem niezwykle trudnym i czasochłonnym. Wieść o zaginięciu 45-letniego J.T. Coda i 38-letniej Christie Chochen rozeszła się błyskawicznie. Mieszkańców okolicy poproszono o natychmiastowy kontakt z policją w przypadku jakichkolwiek informacji dotyczących miejsca pobytu pary. O godzinie 20:30 napłynęło zgłoszenie od jednego z mieszkańców. Chciał poinformować o czymś podejrzanym, co widział na ślepej uliczce oddalonej około 6 mil od domu państwa Code. Zauważył tam mężczyznę wyrzucającego różne przedmioty do prywatnego kontenera na śmieci. Śledczy pojechali pod wskazany adres i zabezpieczyli kilka dużych worków z odpadami. W środku znaleźli liczne przedmioty: narzutę na łóżko, pistolet, amunicję oraz biżuterię. Nie było najmniejszych wątpliwości, do kogo należały. To właśnie te rzeczy zginęły z domu Christie i J.T., a między innymi odnaleziono także dowód tożsamości Christie. Największym przełomem okazała się jednak informacja świadka. Rozpoznał mężczyznę, którego widział przy kontenerze. Był to 36-letni Robert Jason Owens. O godzinie 1:30 w nocy w poniedziałek 16 marca 2015 roku policjanci przybyli do domu Jasona Owensa. Mieszkał zaledwie mile od posiadłości Christie i J.T., a para dobrze go znała. Jason był jednym z pierwszych ludzi, których spotkali po przeprowadzce do tej okolicy. W tamtym czasie był bezrobotny, więc przyjął propozycję J.T., który zaproponował mu drobne prace na terenie ich gospodarstwa. Udzielanie pomocy potrzebującym leżało głęboko w naturze J.T., jak powiedział jego bliski przyjaciel w rozmowie z People Magazine. J.T. zawsze stawał po stronie tych, których inni skreślali. Obejmował opieką każdego, kto nie miał nikogo innego. Jason zaczął pracę przy wycince drzew, budowie małej studni oraz innych wymagających zadań.
Ufny JT z czasem dał mu klucz do magazynu narzędziowego, a nawet pożyczył mu $7,000, aby Jason mógł rozpocząć własną działalność remontową. W Los Angeles hojność JT budziła podziw, natomiast w Karolinie Północnej zaczęła być wykorzystywana. Znajomy pary powiedział People Magazine, że gotowość JT do pomagania potrzebującym sprawiła, iż różni ludzie zaczęli pojawiać się u nich w domu, prosząc o pracę albo o pieniądze. Jak ujął to dosłownie, JT był bankomatem gór, a Christie zaczęła się coraz bardziej tym martwić. Policja zatrzymała Jasona Owensa pod zarzutem kradzieży i przewiozła go na komisariat w celu przesłuchania. Jak ujawniono w dokumencie A Good Kid, funkcjonariusze celowo przetransportowali cały kontener na śmieci do siedziby policji i ustawili go tak, aby Jason mógł go od razu zobaczyć po przybyciu. Kiedy jego wzrok padł na znajome worki, jego reakcja fizyczna jednoznacznie sugerowała, że wie, iż wszystko wyszło na jaw. Jason Owens zaczął mówić natychmiast. Powiedział śledczym, że przyjechał do domu państwa Code 12 marca, aby pomóc im przestawić ciężarówkę JT Dodge'a Rama, która utknęła w pobliskim strumieniu. Twierdził, że usiadł za kierownicą, ale przypadkowo nacisnął pedał gazu do oporu. Pojazd gwałtownie ruszył do przodu, uderzając w JT oraz Christie, którzy stali przed maską. Według Jasona ciężko ranna Christie jeszcze żyła. Zaniósł ją do środka, położył w salonie i próbował udzielić jej pierwszej pomocy, lecz bezskutecznie. Wkrótce zmarła. Kiedy wrócił na zewnątrz, JT już nie żył. Jason tłumaczył, że ogarnęła go panika. Jeździł z zawieszonym prawem jazdy, a zażywane przez niego leki znacząco upośledzały jego zdolności reakcji. Bał się, że kolejny konflikt z prawem skończy się dla niego długoletnim więzieniem. Twierdził, że zabrał ciało JT na swoją posesję i spalił je w piecu opalanym drewnem. Następnego dnia wrócił do domu pary, gdzie, jak zeznał, rozczłonkował ciało Christie pod prysznicem. Fragmenty włożył do worków na śmieci, przewiózł do siebie i również spalił. Jason twierdził, że próbował upozorować całe zdarzenie na napad rabunkowy, który wymknął się spod kontroli. Ukradł część rzeczy należących do pary i sprzedawał je na lokalnym pchlim targu oraz w lombardach. Uzyskane pieniądze, jak powiedział, wykorzystał, by zabrać żonę na kolację. Przyznał również, że używał telefonu Christie, wysyłając SMS-y do jej znajomych, aby stworzyć wrażenie, że kobieta nadal żyje. Znajomi od początku byli tym zaniepokojeni, ponieważ wiadomości w ogóle nie brzmiały jak Christie. Jason Owens powtarzał, że nigdy nie chciał skrzywdzić Christie ani JT. W rozmowie z detektywami mówił: nie jestem złym człowiekiem, oni byli moimi najlepszymi przyjaciółmi. Kochali mnie, a ja kochałem ich. JT i Christie nie mieli przyjaciół, mieli rodzinę, a ja stałem się jej częścią. Faktem było, że para traktowała Jasona z nieustającą życzliwością. Zaprosili go nawet na swój ślub, gdzie według jednego ze świadków wyróżniał się w sposób, który wzbudzał niepokój. Gość ten powiedział później w rozmowie z gazetą: miałem złe przeczucie, kiedy na niego spojrzałem. Unikałem go, to był ktoś, kogo zdecydowanie nie chciałem poznać. Przeszukanie posesji Jasona Owensa ujawniło wystarczająco dużo dowodów, aby postawić mu zarzuty 2 morderstw pierwszego stopnia oraz 1 zarzutu morderstwa nienarodzonego dziecka. Gdyby został skazany, groziłaby mu kara śmierci. Jason nie otrzymał możliwości wyjścia za kaucją, śledztwo trwało dalej. Następnie wczesnym rankiem w piątek 20 marca, 4 dni po zatrzymaniu Jasona Owensa, na numer alarmowy zaczęły napływać przerażające zgłoszenia. Jeden z dzwoniących błagał dyspozytora o natychmiastowe wysłanie straży pożarnej i policji na Owens Cove Road. Ktoś podpala wszystko na tej górze, szybko! Kiedy służby dotarły na teren należący do Jasona, zobaczyły płonący mobilny dom stojący około 50 yardów od jego głównego domu. Zanim ogień ugaszono, cały budynek spłonął doszczętnie. Eksperci od pożarnictwa potwierdzili, że ogień miał podejrzane znamiona, ale nie ujawniono, co było jego źródłem. Twórcy programu A Good Kid podali, że śledczy odmówili potwierdzenia, czy piec opalany drewnem, którym Jason miał spalić ciała ofiar, znajdował się wśród ruin mobilnego domu. Pewne było jedno: Jason Owens przebywał w areszcie w chwili wybuchu pożaru. To rodziło pytanie, kto podpalił dom i dlaczego.
Pojawiły się spekulacje, że Jason mógł mieć wspólnika, być może kogoś z rodziny, kto próbował zniszczyć dowody. Ale na ustach wszystkich zaczęło pojawiać się inne, o wiele bardziej palące pytanie. Skoro Jason Owens został oskarżony o tak brutalne podwójne morderstwo, co oznacza to dla śledztwa w sprawie zaginięcia Zeba Queena? Czy jeśli był zdolny do jednego takiego czynu, czy mógł być odpowiedzialny także za tamtą sprawę? Departament Policji w Asheville potwierdził, że aresztowanie Owensa jest wydarzeniem o dużym znaczeniu dla śledztwa w sprawie zniknięcia Zeba. W oświadczeniu jego matka, Denise Quinn, poprosiła opinię publiczną, by nie przyćmiewać tragedii Christy i J.D. Codów spekulacjami na temat jej syna. Doceniamy ogromne wsparcie, które zawsze otrzymywaliśmy od przyjaciół i społeczności i prosimy, abyście okazywali rodzinom Codów taką samą troskę. W rozmowie z Asheville Citizen Times Denise wyjaśniła, że traktuje sprawę morderstwa Codów jako niezależną od sprawy jej syna, ale jednocześnie mam nadzieję, że wobec tego, z czym Jason Owens musi się teraz zmierzyć, jeśli posiada jakieś informacje, które do tej pory ukrywał, w końcu zdecyduje się je ujawnić. Jeśli James Owens faktycznie zamierzał ujawnić coś na temat zaginięcia Zeba Queena, to ktoś go w tym uprzedził. 10 dni po jego aresztowaniu jego wuj, Gene Owens, sam zgłosił się na policję. Usłyszawszy, w jaki sposób jego siostrzeniec pozbył się ciał Christy i JT, powiedział funkcjonariuszom: może to samo stało się z Zebem. Gene wyjaśnił policjantom, że już w 1999 roku Jason miał na swojej posesji miejsce, które wykopał specjalnie po to, by palić różne rzeczy. Coś, co rzekomo bardzo lubił robić. Dół miał około 8 stóp długości i 8 stóp szerokości. Według Gina wkrótce po styczniu 2000 roku, miesiąc po zaginięciu Zeba, Jason miał zalać to miejsce betonem, tłumacząc, że chce zmienić je w sadzawkę dla ryb. Jednak nigdy tego nie zrobił. Przykrył beton warstwą ziemi i porzucił pomysł. Na tej podstawie policja uzyskała nakaz przeszukania posesji w poszukiwaniu szczątków Zeba. Przekopano kilka obszarów, znajdując fragmenty materiałów, tkaninę, skórę, nieznane twarde szczątki oraz plastikowe torby wypełnione białym proszkiem. Próbki przebadano, ale nie wykazały obecności kości ani ludzkich szczątków. Tymczasem Jason Owens wyszedł z własną historią. Oskarżył swojego wujka Gina o zamordowanie Zeba i twierdził, że wuj próbuje odwrócić od siebie uwagę, zrzucając winę na niego. Po 15 latach milczenia, jak mówił, był gotów ujawnić prawdę. Według Jasona po południu w niedzielę 2 stycznia 2000 roku Gene poprosił go o przysługę. Misty Taylor, w której Zeb był zakochany, miała rzekomo chcieć spotkać się z nim potajemnie, z dala od zazdrosnego chłopaka Wesley Smitha. Gene miał poprosić Jasona, aby ten zawiózł Zeba do Bent Creek, lasu oddalonego około 10 mil od Asheville, gdzie Misty miała spędzić noc na kempingu. Jason twierdzi, że zrobił, co mu polecono. Po zakończeniu zmiany Zeba w Walmart oboje ruszyli w drogę, każdy swoim samochodem. Kiedy dotarli do Bent Creek, mieli zobaczyć Gina Owensa stojącego przy drodze. Wszyscy wysiedli z aut. Zeb zapytał Gina, gdzie jest Misty. Ten odpowiedział, że powinna pojawić się za chwilę. Zeb odwrócił się, by wypatrywać nadjeżdżającego samochodu. W tym momencie, jak twierdzi Jason, Gene sięgnął do swojej ciężarówki, wyjął karabin kalibru 22 i strzelił Zebowi w tył głowy. Jason mówi, że wpadł w szok i był przerażony, że może być kolejną ofiarą. Wskoczył więc z powrotem do swojej ciężarówki. W pośpiechu miał uderzyć w samochód Zeba, a jego własna głowa odbiła się od kierownicy. Gene podbiegł i uspokoił go, twierdząc, że nie zamierza go skrzywdzić. Jason zapytał, dlaczego Gene zastrzelił Zeba, a ten odpowiedział, że Zeb pchał nos tam, gdzie nie powinien i trzeba było dać mu lekcję. Gene ostrzegł Jasona, aby nie powiedział nikomu ani słowa, bo w przeciwnym razie zostanie potraktowany jak współwinny morderstwa. Przerażony Jason uciekł z miejsca zdarzenia, lecz jak twierdzi, tej nocy nie mógł zasnąć i wrócił w te same okolice później. Kilkaset yardów od miejsca, gdzie doszło do strzału, zobaczył płonące ognisko. Jego wuj Gene Owens stał przy ogniu, a z płomieni, jak twierdził Jason, wystawały stopy Zeba.
Jean miał zmusić go, aby został z nim przez całą noc. Przez wiele godzin wrzucał kolejne odcięte części ciała Zeba do ognia. Gdy wszystkie szczątki się spaliły, Jean, według relacji Jasona, zgasił ognisko wodą ze strumienia, a następnie rozrzucił popiół w okolicznym lesie. Jason miał zacząć zmianę w fabryce Volvo o godzinie 6 rano. Zgodnie z polityką zakładu, jeśli pracownik nie pojawi się w pracy bez wcześniejszego powiadomienia, mógł stracić posadę. Jean, jak twierdził Jason, polecił mu więc jechać na oddział opieki doraźnej z urazami, które odniósł, uderzając w samochód Zeba. Tłumaczenie o wypadku pozwalało mu usprawiedliwić nieobecność. Jason zeznał, że przez 15 lat bał się komukolwiek powiedzieć o tym, co rzekomo się wydarzyło, choć przez cały ten czas miał nadzieję, że któregoś dnia zdoła powiedzieć rodzinie Zeba prawdę. Jeśli chodzi o ponowne pojawienie się Mazdy Zeba pod restauracją Little Pig Barbecue, Jason stwierdził, że była to dla niego taka sama zagadka jak dla wszystkich innych. Podczas gdy Jason Owens przedstawiał swoją wersję wydarzeń policji, w innym pomieszczeniu przesłuchiwano jego wuja, Gina Owensa. Gene przyznał, że posiada kilka sztuk broni palnej, większość to karabiny kalibru 22, lecz stanowczo zaprzeczył, aby wiedział cokolwiek o losie Zeba Queena. Wyczuł jednak, że jego siostrzeniec mógł wskazać go jako winnego i powiedział detektywom, że wszystko, co Jason Owens mówi, na 100% jest kłamstwem. Śledczy nie zamierzali niczego lekceważyć. Pojechali więc do Bent Creek, gęsto zalesionego obszaru, znanego z licznych szlaków pieszych. Zabrali ze sobą również Jasona Owensa. Niczego istotnego jednak nie znaleziono. Jeśli jednak wersja Jasona była prawdziwa, nie było to zaskakujące. Minęło przecież 15 lat. Mimo to śledczy pozostawali sceptyczni. Po pierwsze, sposób, w jaki Jason opisał pozbycie się ciała Zeba, było uderzająco podobne do metody, którą sam zastosował wobec Christie i JT. Po drugie, przyznał się do podszywania pod Christie w wiadomościach tekstowych, podobnie jak wcześniej został przyłapany na podszywaniu się pod Zeba w rozmowie telefonicznej z Walmartem. Dodatkowo policjanci zauważyli niespójność w jego opowieści, które podważały jego wiarygodność. Śledczy odmówili dalszych rozmów z Jasonem na temat wydarzeń związanych z Zebem. Jednocześnie jednak część osób była zaskoczona jego zeznaniami. Jason nie zażądał niczego w zamian za swoją historię, żadnej ulgi w sprawie morderstwa Christie i JT, żadnej obietnicy łagodniejszego wyroku ani immunitetu w sprawie zaginięcia Zeba Queena. Jeśli więc jego wersja nie była prawdziwa, po co ją w ogóle wymyślał? Zespół obrońców Jasona zbadał dokładnie jego twierdzenie. Jason zgodził się przejść test na wykrywaczu kłamstw, podczas którego konsekwentnie powtarzał swoją wersję, że widział, jak jego wuj Gene Owens zastrzelił Zeba, a potem spalił jego ciało. Według dokumentów ujawnionych przez obronę wynik testu nie wykazał oznak kłamstwa. Policja odmówiła ujawnienia, jakie rzekomo nieścisłości znaleziono w historii Jasona, ani nie dała mu możliwości odniesienia się. Zespół obrońców poszedł o krok dalej i sprawdził przeszłość Gina Owensa. Ich ustalenia sugerowały, że Gene od dawna kręcił się niepokojąco blisko sprawy zaginięcia Zeba. Według zebranych informacji, gdy w 2002 roku Jason został zatrzymany po policyjnym pościgu, Gene pojawił się przy jego łóżku w szpitalu i ostrzegł policjantów, aby nie zadawali siostrzeńcowi pytań dotyczących sprawy Queena. Obrona zwróciła także uwagę na wątpliwe okoliczności, w jakich Gene przekazał informacje o rzekomym stawie rybnym na posesji Owensa. Zgodnie z ustaleniami adwokatów domniemany dół pod sadzawkę został zamieniony w mur oporowy na wiele lat przed zaginięciem Zeba, a Gene doskonale o tym wiedział. W ocenie obrony po aresztowaniu Jasona za morderstwo na rodzinie Coate, Gene mógł panikować, obawiając się, że siostrzeniec wyjawi prawdę o tym, co stało się z Zebem. Dlatego ich zdaniem Gene stworzył historię o stawie rybnym, aby odwrócić uwagę śledczych i w oczach opinii publicznej jeszcze bardziej zdyskredytować Jasona. Pozostało także pytanie o to, kto podpalił przyczepę mieszkalną na posesji Owensa. Jason i Gene mieszkali na tym samym terenie przez wiele lat. Czy ktoś inny, nie Jason, miał wiedzę o czymś, co mogło ich obciążyć i próbował zniszczyć dowody?
Prawnicy Jasona bronili również jego milczenie przez 15 lat. Ich zdaniem wynikało ono z połączenia strachu przed wujem i obawy, że nikt nie uwierzy w jego słowa. Obrońcy uznali te lęki za uzasadnione, o czym świadczyły dokumenty sądowe. Były detektyw z Departamentu Policji w Asheville zwierzył się jednemu z prawników obrony, mówiąc, że policjanci mieli klapki na oczach, jeśli chodzi o sprawę Zeba Queena. Chcieli wierzyć, że Jason Owens zabił Zeba i nie byli skłonni brać pod uwagę żadnej innej możliwości. Według obrony prokurator okręgowy miał im powiedzieć, że priorytetem jest śledztwo w sprawie morderstw JT i Christy Code, a sprawą Queena zajmą się dopiero wtedy, gdy zakończą tamtą sprawę. Największą przeszkodą w procesie dotyczącym kodów było to, że Jason Owens tak dokładnie skremował ich szczątki, iż śledczy nie byli w stanie ustalić, w jaki sposób para i nienarodzone dziecko zginęli. Choć nie wierzyli ani słowa w historię o wypadku samochodowym, nie mieli żadnych dowodów, które mogłyby ją jednoznacznie podważyć. Dlatego uznali, że wersja wydarzeń przedstawiona przez Jasona jest najbliższa prawdy, jaką kiedykolwiek otrzymają. W kwietniu 2017 roku, nieco ponad 2 lata po śmierci JT i Christy i ich nienarodzonej córeczki Skyler, Jason Owens przyjął ugodę. Utrzymywał, że wszystkie zgony były wypadkiem. Przyznał się do 3 zarzutów zabójstwa 2. stopnia oraz 2 zarzutów dotyczących rozczłonkowania ludzkich szczątków. W zamian prokuratura odstąpiła od kary śmierci. Jason został skazany na minimum 59 lat i maksimum 74 lata więzienia, bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. W oświadczeniu prokuratura napisała: ponieważ nie ma żadnych świadków, a Jason Owens miał wyłączną kontrolę nad miejscem zbrodni przez kilka dni i prawie zakończył makabryczny proces kremacji szczątków swoich ofiar, nigdy nie poznamy wielu faktów dotyczących ich śmierci. Bliscy JT i Christy mieli mieszane uczucia co do ugody. Z jednej strony czuli ulgę, że Jason Owens został pociągnięty do odpowiedzialności i nie będzie już zagrożeniem dla społeczności. Z drugiej uważali, że nie istnieje kara, która mogłaby odpowiadać ogromowi jego czynów. Rodzina Christy wydała oświadczenie. Pozostaje nam jedynie mieć nadzieję, że będzie cierpiał do końca swoich dni na ziemi i ponownie, kiedy będzie gnił w piekle. Nieco ponad 2,5 miesiąca później 66-letni Gene Owens zmarł z przyczyn naturalnych. Do samego końca utrzymywał, że nie miał nic wspólnego z zaginięciem Zeba Queena. 2 dni po śmierci Gina, Jason Owens został oficjalnie oskarżony o zabójstwo 1. stopnia Zeba Queena. Podtrzymywał, że prawdziwym zabójcą był jego wuj Gene, ale z Ginem nieżyjącym i 17 latami, jakie minęły od zaginięcia Zeba, była to sytuacja słowa przeciwko słowu i to przeciwko człowiekowi, którego nie można już było przesłuchać. Pozostawała kluczowa wątpliwość. Gene Owens nie miał żadnego znanego powiązania z Zebem Queenem, Misty Taylor ani Wesleyem Smithem. W związku z tym trudno było znaleźć logiczny powód, dla którego Gene miałby zwabić Zeba do lasu pod pretekstem spotkania z Misty tylko po to, żeby go tam zamordować. Jak ujawniono w dokumencie A Good Kid, pojawiły się wątpliwości, czy ta opowieść w ogóle mogła być prawdziwa. Jason utrzymywał, że zna brakujący element układanki i że tym elementem był mężczyzna o imieniu Adam Wright. Według jego relacji to właśnie Adam Wright miał przedstawić jego wujka Gina Owensa Wesley Smithowi. Jason nie znał szczegółów ich relacji, ale podejrzewał, że Wesley mógł powiedzieć Ginowi o niechcianym zainteresowaniu, jakie Zeb okazywał Misty Taylor. Gene miał zgodzić się, by usunąć Zeba z drogi. W więziennym wywiadzie dla twórców dokumentu A Good Kid Jason twierdził, że motyw musiał być finansowy. Powiedział: Gene mi tego nie powiedział, ale coś z tego miał. Nie zrobiłby tego za darmo. Ta wersja zdarzeń rodziła jednak nowy problem. Adam Wright zmarł z powodu przedawkowania narkotyków w 2010 roku. Nie było już nikogo, kto mógłby potwierdzić słowa Jasona Owensa. Organy ścigania pozostawały nieprzekonane co do jego relacji, ale jednocześnie nie istniał żaden fizyczny dowód, który pozwalałby ją jednoznacznie obalić.
Bez materiału, który można by przedstawić ławie przysięgłych, śledczy zdawali sobie sprawę, że uzyskanie wyroku skazującego za morderstwo będzie niezwykle trudne. W końcu w 2022 roku prokuratura oraz rodzina Queenów zgodzili się na ugodę. Jason Owens przyznał się do pomocy po dokonaniu morderstwa pierwszego stopnia, w zamian za co zasądzono mu dodatkowe 13 lat pozbawienia wolności. Prokurator okręgowy przyznał, że choć wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, ugoda przynajmniej przyniesie rodzinie Queenów pewien rodzaj domknięcia po ponad 2 dekadach życia w niepewności, nie wiedząc, czy Zeb jeszcze żyje, czy też zginął. W oświadczeniu prokurator napisał: choć nigdy nie poznamy pełnej prawdy tak wiele lat po zaginięciu Zeba Queena, moje współczucie kieruje do jego rodziny i wszystkich tych, którzy cierpieli wskutek tych wydarzeń. Misty Taylor i Wesley Smith byli wielokrotnie przesłuchiwani w ciągu lat, lecz nigdy formalnie nie uznano ich za osoby podejrzane w sprawie zaginięcia Zeba Queena. Tajemniczy sygnał pagera, który Zeb otrzymał z numeru należącego do mieszkania jego ciotki tamtej nocy, nigdy nie został wyjaśniony. Niektórzy uważają, że policja od samego początku zbyt mocno skupiła się na Jasonie Owensie, a bardziej doświadczony wydział mógłby lepiej wykorzystać dostępne tropy, zwłaszcza liczne ślady pozostawione w porzuconym samochodzie Zeba. Kto zaparkował tam auto i dlaczego? To pytanie, na które najprawdopodobniej już nigdy nie poznamy odpowiedzi. Prawnik Jasona powiedział w dokumencie Good Kid: Gene Owens był zabójcą. Nie mamy co do tego wątpliwości. Gene Owens był zabójcą i nie żyje, a ci, którzy zlecili mu zabicie Zeba Queena, nigdy nie zostali oskarżeni. Inni natomiast wierzą, że Jason Owens jest notorycznym kłamcą, który działał całkowicie sam. Cokolwiek wydarzyło się naprawdę, powszechnie uważa się, że gdyby Jason Owens nie został schwytany za zamordowanie J.D. i Christy Code i ich nienarodzonego dziecka, sprawa Zeba Queena prawdopodobnie do dziś pozostawałaby nierozwiązana. Niektórzy krytykowali sąd za to, że przyjmował ugody w sprawach Owensa, mimo że prokuratorzy nie wierzyli w pełni w jego wersję wydarzeń. Pojawiało się więc pytanie, czy sprawiedliwość wobec ofiar rzeczywiście została wymierzona. Rodzina Christie była przekonana, że Jason Owens nie działał sam, również przy zabójstwach J.T. i Christie. W oświadczeniu wydanym po zaakceptowaniu ugody napisali: choć głęboko w sercu wiemy, że inni członkowie jego rodziny również ponoszą odpowiedzialność za te potworne morderstwa, niewiele możemy zrobić, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości wobec nich. Spróbujemy się uleczyć i uwolnić część gniewu, który wciąż mamy. Musimy też powiedzieć, że mimo wszystko mieliśmy ogromne szczęście poznać w tej tragedii wspaniałych ludzi, rodzinę Zeba Queena. Ta rodzina zasługuje na tyle samo uzdrowienia, spokoju i domknięcia, co my. I możemy jedynie mieć nadzieję, że dostaną choć odrobinę tego, czego potrzebują. Rodzina Queenów poprosiła o prywatność po ogłoszeniu ugody, jednak na sali rozpraw matka Zeba, Denise Queen, zabrała głos. Mówiła o tym, jak jej syn wierzył, że w każdym należy próbować dostrzegać dobro. Przypomniała sytuację z liceum, gdy nie podobały jej się osoby, z którymi Zeb spędzał czas. Ostrzegała go wtedy, że człowieka ocenia się po towarzystwie, jakie wybiera. Denise wspominała: Zeb spojrzał wtedy na mnie i powiedział: oni nigdy nie zrobili mi nic złego i nigdy nie zrobili nic złego przy mnie. Nadal będę ich przyjacielem. To jest ten młody człowiek, którego odebrano swojej rodzinie, przyjaciołom, społeczności i światu. To jest młody człowiek, który nigdy nie zobaczyłby nadchodzącego zagrożenia. To jest młody człowiek, który ufał swojemu przyjacielowi Jasonowi. Dziś Jason Owens odbywa wieloletni wyrok, którego najprawdopodobniej nigdy nie odsiedzi do końca. Po skazaniu go na tak wiele lat stało się jasne, że resztę życia spędzi za murami zakładu karnego. Mimo to jednak nie wyjaśnił, gdzie znajduje się ciało Zeba, ani co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy. Przez lata zmieniał wersje, wskazywał tych, którzy już nie żyją i nigdy nie podał choćby jednego powodu na poparcie swoich słów. Wydawało się, że wraz z jego skazaniem zapadnie wreszcie jakiś rodzaj sprawiedliwości.
Tymczasem sprawa Zeba Queena wciąż pozostaje jak długi cień, ciągnący się za Asheville od ponad 2 dekad. Obecny w rozmowach, w archiwach, w pamięci tych, którzy go znali. Niczego nie potwierdzono, niczego nie odnaleziono, a ci, którzy mogli mówić, zabrali prawdę ze sobą. Dla rodziny Zeba czas nie przyniósł ukojenia. Jego matka, Denise Queen, przez lata szukała odpowiedzi w każdym tropie, każdej rozmowie, każdym spojrzeniu. Ta sprawa nigdy nie miała jednego przełomu, tylko ciche, bolesne trwanie, którym więcej było niewiadomych niż faktów. W tej historii brakowało wszystkiego, poza prawdą. Dziękuję, że przeszedłeś tę drogę razem ze mną. Od pierwszych godzin zaginięcia, przez wszystkie ślepe tropy, aż po finał, który mimo wyroku nadal nie daje pełnej prawdy. To nie jest opowieść, która kończy się w sposób satysfakcjonujący. To opowieść, która zostaje w człowieku na dłużej, jak ostrze, które nie przestało ciąć mimo upływu lat. Chciałbym również podziękować patronom, którzy wspierają powstawanie takich odcinków. To dzięki Wam mogę tworzyć materiały długie, rzetelne i wymagające wielu godzin pracy. Jeżeli chcesz dołączyć do grona wspierających, zapraszam serdecznie. Jeśli ten odcinek Cię poruszył, zachęcam do subskrypcji i pozostawienia komentarza. Dzięki temu te historie mogą docierać do kolejnych osób. A jeśli bliski jest Ci klimat mroku, tajemnicy i opowieści balansujących na granicy tego, co niewytłumaczalne, zachęcam również do wsparcia mojego drugiego kanału, 13 Passenger. To zupełnie inna podróż, ale również intensywna i pełna niedopowiedzeń. Ten projekt dopiero raczkuje, ale mam nadzieję, że już niedługo dzięki Wam rozwinie się i na pewno Wam się spodoba. Dziękuję, że dziś byliście ze mną. Uważajcie na siebie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.